Strzelec ze sprzęgła. Jimmy. Czas na operację Ruda 102. Tu jest Ruda, tu jest 102, a to jest jej czołg T-36. Ciekawostka, Rudy 102 z serialu 4 Pancerni i Pies to było tutaj T-34. Totalny zbieg okoliczności. Stawiamy statywik i malujemy. No nice. Jeszcze płynie ładnie, super. No, troszkę listwa oberwała, ale nieważne. Ktoś się kiedyś tym przejmował w czołgu? To jest czołg do zadań specjalnych, nie? Tak jest. Ten parking nic nie robi. Pięknie. Now it's a real missile. Tak jest. Witam was, moi mili, wracamy. Znowu to samo miejsce, tylko tym razem jest równo mokro wszędzie. Karola właśnie nadjeżdża. Zobaczymy, czy pamięta coś z ostatniej lekcji. Czyli najpierw rądko w lewą stronę, a potem w drugą stronę. No. Jeden obrót. Jak na razie. Karolina pojechała się znowu chłodzić. A ja zapomniałem włączyć nagrywanie, dlatego nie usłyszeliście, że no już w jedną stronę umie się kręcić. Także zaczynamy kręcenie się w przeciwną stronę, bo potem musicie dokładnie tak samo ogarniać furę w lewo, jak i w prawo. Dlatego często mistrzowie ronda świetnie robią rondo w lewo, tak jak idzie ruch normalnie uliczny, ale w prawo często ich spinuje albo nie ogarniają odległości, bo jest to po prostu inna sytuacja już dla mózgu naszego. No i trzeba po prostu trenować. Co się stało? Wiesz co, trochę za szybko zakręcałam i zahaczyłam na taką górkę piachu i myślałam, że ją przesunę, ale zdjęłam zderzak. A widzisz, co jest ze zderzakiem? Widziałaś? Resztę mam w bagażniku. Aha. Jak na razie tablica usunięta. Baba popsuła samochód, co za... Tu za zwrot akcji. Bez nerwów. Każdy to przechodzi, każdy się uczy i każdemu się nie udaje. Chyba.
Miodzio. To co, teraz? To uznać za zaliczone? Jak najbardziej, teraz tak naprawdę musisz sobie na zmianę. Raz w lewo, raz w prawo. Gdy już zrobić dosłownie 6 razy pod rząd, 3 w jedną, 3 w drugą, tak że nie sknocisz ani razu, to stawiamy drugi i przechodzimy do 8. Dobrze, szef. Let's do it! A dlaczego to nie wychodzi? No nie wiem, jak kręcę się w tę stronę, to wiem co robię, jak w drugą to już nie wiem. To też jest właśnie kwestia treningu, bo widzisz, tam zrozumiałaś, o co chodzi i pewnie tu będzie analogiczna sytuacja. W pewnym momencie po prostu zaczniesz się kręcić. No. Czekam na to. Ila pani ma kryzys? Karolina się po prostu za bardzo przyjmuje w sumie wszystkim. Ale głównym powodem jest brak skilla. Czyli co trzeba robić? Więcej. Tak? Trzeba sobie czasem poprawić humor, nie? Niczym moda na sukces, podejście 1510. Dobra, na razie powyłączam. Nie widzę co? pachołka po prostu. Co widzisz? Nie widzę pachołka. Ja totalnie wszystko Musisz- na czuja robię, tak, a no to i- co ewentualnie powinnam widzieć, zasłania mi aparat. Słuchaj, Wszystko możemy na go... czuja walę. O. W celu polepszenia widoczności daliśmy tą listwę. Generalnie tak jak mówiłem, no ważne jest, żeby na czuja robić to drugą stronę, ale umówmy się, dla początkujących może być to trudne. Więc daliśmy tyczkę, żeby Karola po prostu widziała swój cel, widziała wokół czego się kręci, jak i widziała, czy zjadła ten pachołek, czy nie, bo często się zatrzymuje, bo myśli, że już go potrąciła, a tak naprawdę jest wszystko ok. Dlatego też polecam Wam zrobić właśnie taki zestawik, żebyście dobrze widzieli na początku te pachołki. A żeby było ciekawiej, to jest nasza listwa z gruza, która ucierpiała na słomczynie. Recykling. Nice. No i co? Generalnie jak No i co, z mam tyczką? nadzieję, że zajebiście łatwo. Łatwiej. Widzę, No to gdzie co? jadę, no bo jak mam idealnie zasłonięte, to ja w sumie się kręcę, ale nie wiem wokół czego i gdzie to jest. Tak, właśnie wspomniałem teraz, że
To jest wymagane w późniejszym etapie nauki, ale dla początkujących no jednak nie wrzucajmy na głęboką wodę. Widzicie, wokół czego jeździcie. Bardzo dużo łatwiej. No dobra, to dawaj. No zdecydowane ułatwienie, od razu to widać. Pobawić z koleżkami driftu. No jak już kolega od driftu przyjechał, to tam Widać, że tutaj to się później pouczę. Jak już Adaś ma kolegę do zabawy. no, uwaga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie, wypychamy. Cześć! Teraz rodzi się pytanie, czy macie link. No nie bardzo. Naprawdę nie pójdzie nic, jak we trójkę popchniemy? Może Dobra, dawajcie, spróbujemy to. Króweczka. Akurat w trakcie montowania hydro, kurde, jestem i... Rozumiem, znam problem. Latasz jeszcze czy nie? Jeszcze lata. No to lecimy. On tam ma 2,8. Takie wyślizgane.
I od razu chłodzonko, od razu, bo... Ja myślę, że się zbieramy. Tak, schłodź i... Piękne zakończenie, piękne! Dobra, to zjeżdżamy stąd. Dobrze, bo już mnie bolą ręce i nogi i głowa. Ale się popisuje, ale się popisuje. Dobra Karola, co masz dla nich do powiedzenia po drugiej lekcji? Powtarzam to, co powiedziałam za pierwszym razem, cierpliwość. Już mi lepiej z nią szło tym razem na pewno. Nie rzucałam tak bardzo. Tak bardzo. Nie wiem, co mam powiedzieć. W sumie robiłam to samo, tylko w drugą stronę. Trzeba po prostu się nie zniechęcać i robić Właśnie do o skutku. to chodzi, bo po prostu to, że jej wyszło ostatnio, znaczy to, że wam wyjdzie na jednej lekcji, to nie znaczy, że później już to umiecie. To Tak. zależy, jest od wielu czynników. Zależy od nawierzchni, od tego, jak jest setupowana fura, jakie macie opony. Za każdym razem i tak ją trzeba wyczuć i zanim ją wyczujecie, to też chwilę minie, szczególnie jak jesteście świeżakami. Tak, jeżeli chodzi o kręcenie się nie w lewo, a w prawo, tak jak dzisiaj się kręciłam, tyczka w pachołku. Tyczka zmienia wszystko. Ja nie miałam pojęcia, co robię i wokół czego jeżdżę i się strasznie denerwowałam. No i Adaś włożył w pachołek listwę i to był game changer. No. Ja po prostu ciężko znaleźć punkt odniesienia, kiedy go nie widzisz. Tak. Wiadomo, że im więcej skilla, tym łatwiej, ale no na początku nawet się nie łudźcie, że to będzie wychodziło. No chyba, że jesteście naprawdę ogarnięci. No ja nie jestem, nie mam umiejętności, uczę się dopiero, więc jeżeli jesteście przypadkiem beznadziejnym jak ja, no to jednak ten pachołek i ta tyczka w tym pachołku to naprawdę bardzo dużo zmienia. Czyli co? Practice, practice, practice! Witam Was, moi mili. Kolejny dzień, kolejny piękny warun, kolejna lekcja. Karola już umie jeździć w jedną stronę wokół pachołka, w drugą stronę wokół pachołka, więc teraz zrobimy kombinację tych dwóch rzeczy, czyli ósemeczkę. Podczas ósemki uczymy się kolejnej rzeczy, bo teraz podczas jeżdżenia w kółko Karolina uczyła się po prostu odpowiedniego dodawania gazu z odpowiednim skrętem kierownicy. Gdy dorzucimy do tego robienie ósemki, dochodzi jeszcze przerzucanie masy ciała, przerzucanie masy auta. No i tak naprawdę im bardziej macie twardsze zawieszenie, tym będzie Wam łatwiej to zrobić. Nie mówię, żebyście od razu kupowali gwint do swojego gruza, ale wierzcie, że im sztywniej, tym łatwiej Wam będzie zrobić ósemkę. Im bardziej tapczeniaste zawieszenie, takie bardziej daily, tym łatwiej ją spina po prostu. Karolina już nadjeżdża, trochę z nią pogadamy o teorii i zaczynamy. Dzień dobry. Co dziś robimy? Ósemki. Dzisiaj robimy ósemki. I czego się dziś nauczymy? Ósemek. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Przerzucania masy w sumie. Dokładnie tak. Przerzucamy masę auta i na tym się dzisiaj skupiamy, ponieważ każdy moment przerzucenia to jest coś do wyczucia, tak samo jak dodawanie gazu, z którym Karolinka miała problem na samym początku, ale już jest chyba nieźle. Zaraz zobaczymy. Rozgrzewkowo pociśnie pani w lewo najpierw bączki, później w prawo. No i zaczynamy jazdę dalej. Tak. Także odpalam kamery. Poczekaj, pani jest przy bramie. Czekamy chwilę, może jednak? Na pani czeka, aż się piesek zastanowi łaskawie i wejdzie na podwórko, czy na cmentarz. Dokładnie. Jedziemy na koniec świata tylko po to, żeby stać w miejscu, bo w środku tygodnia, konkretnie w środę, ludzie przyjeżdżają na cmentarz na koniec świata. Ale musimy czekać, żeby im nie przeszkadzać i żeby oni nie przeszkodzili nam telefonem do służb.
odpowiednich. Mundurowy. Także czekamy. Dobra, beret zmierza w stronę furtki. Odpalamy. Okay, you can go. Nie, 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 k***a, nie, błagam cię, nie mów mi, że... Strzelę ze sprzęgła. Nie widzę, które koło się kręci, a które nie. Dobra, Wracamy do domu? to koło umarło, tak? Trochę przypał. Karola, tylko spokojnie. Bo widzicie, historia jest z tego typu, że ponieważ chcieliśmy być odpowiedzialnymi obywatelami, którzy nie wkurzają innych ludzi tym, że jeżdżą, bo jesteśmy na cmentarzu, jednakże tutaj starsze pokolenie bardzo często przyjeżdża na cmentarz, więc ponad 40 minut staliśmy i nic nie robiliśmy. Nie, kochanie, nie 40 minut. Nie 40? My tu jesteśmy od godziny 13:30, więc jesteśmy tu godzinę 10. I cały Więc- ten czas spędziliśmy na czekaniu, aż ludzie sobie Tak. stąd pojadą. Żeby To co być- ktoś pojechał, to znowu ktoś przyjechał. Żeby być po prostu fair dla innych. W końcu tam jedna pani wybiera różne... Wieńce ze śmietnika i Wieńce je ze nosi nie śmietnika. wiadomo gdzie i po co. Nosi na groby, ale nieważne, to nie nasz interes, co sobie robi. W każdym razie w końcu zaczęliśmy jeździć i właściwie nie wiadomo w jakich okolicznościach nawet. Kiedy to się stało? Nic nie strzeliło. Coś strzeliło? Nie. Nic. Jedno koło umarło. Półoś wygląda w ogóle ok, więc nie jestem pewien, czy nie poszedł dyfer. Adam, zawieź mnie do domu. Jedziemy do domu.